Good evening, ladies and gentlemen. My name is Aleksandra Ruducha. I'm a lawyer. I have the privilege to talk about support for refugees, kids, especially at Polish schools. I'll try to tell you a little bit about that, but it's not easy. You know that it is a very specific way of talking, of the language, and it's very hard to orient yourself in that law aspect. And I'm using my experience because I was a director of psychological help, and I hope it will be useful for you. And today, on the beginning, naturally, I want to read all those aspects of acts, law acts and regulations. And our translation also will be a sort of interpretation today, because we are aware that most of you want to use the specific act, but it's important for us that you will get some information about educational law. Mamy również rozporządzenie w sprawie kształcenia osób, które nie są obywatelami naszego kraju, ale... Okay, we've got law regulations about education of people not being Polish citizens who will receive the sort of education in Polish schools, and naturally there are details about schools and plans of teaching for public schools, about organizing law and pedagogics help in kindergartens, also schools, primary schools. And starting with the law regulations, for people not being Polish citizens, they have a right to use Polish knowledge and self-care in public schools, and they're obliged to attend the primary school, and that obligation is valid in Poland until the kid is 18. Citizens which are not Polish citizens, they also have possibilities to start to study, to learn in public schools of first degree and second degree, in artistic schools, and also schools for adults. Speaking about possibility or obligation of studying or teaching at the primary school or kindergarten, also primary school, the decision is on the side of director of the school. So the student which leaves
nearby the school Dotyczy to ucznia szkoły klasy pierwszej. can apply for the school, but the decision is on director's side as long as there is a certain free space for the students in the class. The qualification is according to the documents for students in between 2nd and 8th class. Kiedy mamy do czynienia z uczniem starszym, When we talk about elder students, it's a high school i kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie dokumentów przedłożonych. the qualification is led by certain documents, Szkoły pierwszego stopnia. Tutaj oprócz dokumentów wymagane jest and zaświadczenie for technical schools and the schools of the first degree, the qualifications are also based on certain documents, and the health kolejnym etapem edukacyjnym po assurance, tutaj uczniowie są kwalifikowani i and przyjmowani for the second na degree schools, po przedstawieniu świadectwa, które students are qualified jakie zdobyli. after showing the previous degree Oczywiście tutaj jest też and decision, administracyjnej administrative decision w celu potwierdzenia to przez tutaj urzędy polskie wykształcenia zasadniczego branżowego. No i tutaj również jest wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. I do tych szkół oczywiście uczniowie mogą zostać przyjęci w sytuacji, kiedy szkoły te dysponują wolnymi miejscami, by tych uczniów chętnych móc przyjąć. Tutaj mamy przepis, który mówi, że uczniowie, którzy mają być przyjęci do klas szkoły podstawowej od 2 do 8, do liceum ogólnokształcącego lub szkoły ponadpodstawowej, która prowadzi kształcenie zawodowe, uczniowie ci są kwalifikowani i przyjmowani do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie dokumentów. Taką informację już przekazałam. here there is a general regulation about way of qualifications students for second class up to 8th class to the public high school or the higher house school, and it's based on the certain basic documents according to the age of the students and opinion of the parent or the student which is qualified. Przeprowadza dyrektor szkoły. On oczywiście może w razie takiej potrzeby na tę rozmowę kwalifikacyjną powołać nauczyciela bądź nauczycieli. Natomiast w sytuacji, tutaj mamy taką możliwość, że gdy uczeń nie zna języka polskiego, And the qualification is held by the director and other teachers at school. And if student doesn't know the language, the responsibility of the school is to give the certain way of translation for the student, and I guess it's important. Dzieci niepełnosprawnych. I w aktualnym roku szkolnym,
these are general regulations about the szkoły specjalnej, czy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub samego wychowawczego, dyrektor może przyjąć dziecko niepełnosprawne lub ucznia niepełnosprawnego, który jest unable kids to the kindergarten or school. And here we do need a certain document where there is a certain declaration about needed special way of education for the kid to the kindergarten or to the preschool. For those kids, there is organized certain way to support the youth or the kid, especially unable one. Tutaj warto też o tym pamiętać, że dyrektor szkoły czy placówki, w której It's important to remember w momencie, kiedy ono jeszcze nie dysponuje tym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, when we do not have yet the certain document about the need of special education for the kid, w jaki sposób należy zmodyfikować realizowany program. The headmaster is the one who is deciding how to modify the educational program for the kid and to organize the proper circumstances to get the proper level of education and knowledge. Po to, żeby tutaj można już było je objąć odpowiednią opieką. Kolejne przepisy And the next regulations dzieciom i uczniom, którzy są obywatelami Ukrainy, że are about the guarantee for Ukrainian kids. Móc ich przyjąć do szkoły, czy do przedszkola, czy do odpowiedniej placówki. Wówczas takie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze czy opiekuńcze mogą być realizowane w innych lokalizacjach niż dana szkoła czy przedszkole. One oczywiście są podporządkowane organizacyjnie danej placówce. Mogą być w przypadku takiej potrzeby również tworzone nie tylko przez dyrektora szkoły, ale także przez inną jakąś osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną. Oczywiście po zawarciu stosownego porozumienia z organem prowadzącym, po to, żeby umożliwić dzieciom przyjęcie do placówki i zapewnić kształcenie, wychowanie i opiekę. Przepisy, które ukazały się w marcu obecnego roku, zawierają całą listę warunków, jakie ta inna lokalizacja musi spełnić. Ja ich tutaj... There are certain regulations from March 2022, which we won't describe precisely, but what is important that the didactics for students and for kids attending to the kindergarten might be organized not only just at school or kindergarten, they might be other places named by the town hall or city hall, and there is a law which is regulating those special points. Myślę, że jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia tutaj
dzieciom i młodzieży, którzy trafili do polskich placówek, do polskich szkół, możliwość poznania naszego języka w takim stopniu, żeby można im było umożliwić realizację nauki. This is an important information that students which are attending Polish schools not knowing Polish language are allowed to take extra classes from Polish language, which is free of charge, and it's about 2 hours of lessons per week in individual groups, but the law is saying not more than 2 hours of additional language classes. Mogli skorzystać również z pomocy nauczyciela. Jest to osoba, która włada językiem kraju pochodzenia. Next supportive law regulation is the possibility of helpful teacher. The teacher is supposed to speak in the native language of the student, and it might be someone who will be hired by the school director for the time not longer than 12 months. Na poziomie niewystarczającym, żeby móc sobie poradzić w szkole. Więc myślę, że tutaj też jest takie rozwiązanie dla na przykład nauczycieli, którzy również na terenie naszego. And there is also a solution how to hire the teacher speaking in native language like Ukrainian, but not being a Polish citizen. And the person doesn't need to know exactly Polish language in written, but the knowledge of the Polish language should be sufficient to communicate with other teachers. Dodatkowej nauki czy języka bądź kultury kraju pochodzenia, które mogą organizować czy to placówki dyplomatyczne, czy konsulaty, bądź jakieś stowarzyszenia kulturalne oświatowe. Tutaj muszą zawrzeć porozumienie z dyrektorem szkoły, oczywiście z organem prowadzącym, i wówczas dyrektor udostępnia tym placówkom pomieszczenia swojej szkoły i pomocy dydaktyczne do realizacji. There is a possibility to organize extra language classes for students. The minimum of students is 7. Nie wyższe niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo. No i oczywiście znowu, tak jak poprzednio, dni i godziny realizacji ustalane są w porozumieniu z dyrektorem szkoły, żeby też zapewnić. Days and hours are regulated by schools, but these classes are like extra hours, not held at school, just in some cultural institutions, regulated in a cooperation with the headmasters of schools or cultural institutions. I z tych zajęć dodatkowych, wyrównawczych, uczniowie mogą korzystać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Students attending to Polish schools, they have an opportunity to use additional classes organized by the school. They might be individual or in groups. And it's not more than 1 hour per week.
Podsumowując, dodatkowe zajęcia wyrównawcze, czyli dodatkowe zajęcia z języka polskiego, o ich wymiar taki łączny Summing może up przekroczyć the 5 godzin classes from Polish language or other additional classes na przykład te zajęcia wyrównawcze cannot be more than 5 hours tutaj teaching hours per week powinny być for one student. Więc różni uczniowie mogą zajęcia wyrównawcze mieć z różnych przedmiotów. And those classes is not only Polish language, but also other subjects. Kiedy tworzyć, w jaki sposób jest możliwość realizacji nauki przez uczniów w oddziale przygotowawczym w szkole. There is also a possibility to prepare a student for a school in the special way adjust to their process of studying and their own needs and educational possibilities and the form of effective education. I oddziały przygotowawcze mogą być tworzone bądź z początkiem roku szkolnego, ale również jest taka możliwość, że mogą być utworzone w trakcie roku szkolnego. Tam, w takich sytuacjach, gdzie w danej szkole those education areas might be created during the school year. Takim organizacyjnym. I jakie są tutaj uregulowania dotyczące funkcjonowania oddziałów przygotowawczych? Uczniowie, którzy nie są obywatelami polskimi, Students who are not Polish citizens, te, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w but systemach also Polish students znają języka polskiego lub ich znajomość języka polskiego jest niewystarczająca. Te oddziały przygotowawcze mogą też być which were taught in other than Polish schools, bądź przejawiają takie trudności adaptacyjne związane z różnymi students who do not know Polish language on a sufficient level w momencie, kiedy to start the education with Polish students, do ich potrzeb i możliwości and also students who have sort of communication distractions. Przygotowawczego mogą być przyjęci uczniowie, których obowiązuje obowiązek szkolny, obowiązek nauki, kwalifikowani są do oddziału przez zespół kwalifikacyjny i tutaj taki zespół powołuje dyrektor szkoły, w jego skład wchodzi 2 nauczycieli oraz pedagog szkolny bądź psycholog szkolny. I tutaj There is a certain qualifications group from the school, Więc myślę, że to jest do ustalenia w procedurach danej szkoły. but that qualification team Być może testu. Myślę, że chyba najczęstszą formą będzie rozmowa. is based on teachers and pedagogics or psychologists. They might be a test, a conversation on the analysis of students' education. The amount of student in the preschool cannot be bigger than 15, and the education on that level should be adjusted to the certain educational programs, adjusting methods and form of realization to the individual programs and needs of students, both physical and psychophysical. Oddział przygotowawczy. Tutaj do niego mogą uczęszczać uczniowie również z innej szkoły.
Takie oddziały przygotowawcze mogą być prowadzone w takiej grupie międzyszkolnej, czyli z kilku szkół uczniowie tutaj na terenie tej szkoły, taki oddział przygotowawczy jest organizowany. Co do okresu nauki, przepisy mówią, że trwa ona do zakończenia zajęć edukacyjnych. The preschool might be organized in between schools and it's open for students from different schools. The period of teaching is during the school year. That time might be shortened or longer, but not longer than 1 year. It depends on students' needs and also his development in education. Decision about prolonging or shortening the period is taken by the school pedagogics. Jeśli chodzi teraz o liczbę godzin realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziałach przygotowawczych, no jest ona trochę zróżnicowana. That is an information about the amount of hours for educational classes. It can be not less than 20 hours for classes 1 to 3, classes 4 to 6, not less than 23 hours per week, classes 6 to 8, not less than 25 hours per week, and the primary school is not less than 26 hours per week. Those hours should adjust also teaching of Polish language, not less than 3 hours per week. And also classification and promoting students to the next class doesn't change. And I think it is a hard task for teachers how to deal with the qualifications for those students. Przepisy również mówią o takiej możliwości łączenia organizacji nauczania uczniów. There is also a certain law regulation how to connect certain classes. To connect classes 1 to 3, 4 to 6, 7 and 8. The first and the second high school and class first to third technical school and the school of the first degree. Same with the third and fourth classes of high school. It's worth to remember also, same as disabled kids, for Ukrainian kids and citizens, i samorząd może zorganizować bezpłatny transport. Oczywiście tutaj również w trakcie tego transportu dzieci do szkoły czy do przedszkola zapewniona jest they can get the free of charge transport to the school of kindergarten naturally with the proper care of teachers. Nie może być więcej niż 25 dzieci, które są w zbliżonym wieku,
mają podobne potrzeby, These are regulations about amount of students in the primary school. It cannot be more than 25 students in a group. Nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy. And each class shouldn't be changed not more than about 2 students per class. W klasie może być nie więcej niż 25 osób. W trakcie roku szkolnego dyrektor mógł zwiększyć liczbę uczniów w klasie o 2, jeśli oni zamieszkiwali w obwodzie i trafiali do szkoły w trakcie roku szkolnego. Wówczas ten oddział funkcjonował w liczbie 27 uczniów, bądź można go było podzielić za zgodą organu prowadzącego. W przypadku przyjęcia... So if there is 25 Polish students, there can be 2 additional Ukrainian students. If there is a class having 26 kids, there is a possibilities to change the group for 3 Ukrainian students. And if the class was 26, the possibility of adding kids is 2, but z Ukrainy można przyjąć nie więcej niż 3. Jeśli w klasie już było 27 dzieci, można przyjąć nie więcej niż 2 dzieci z Ukrainy. W związku z tym w takim rozwiązaniu nie można przyjąć już dodatkowych osób, nawet jeśli są to uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły. But there is no possibility of adding już nie można go podzielić. additional kids above that amount of students. Ja na żółto tutaj zaznaczyłam właśnie to, że w momencie, kiedy ci uczniowie z Ukrainy trafiają do zwiększonego już oddziału, w związku z tym już te oddziały nie mogą zostać zwiększone przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły. Jeśli chodzi o oddział przedszkolny, integracyjny, tutaj też... These are regulations about the kindergarten, but the integrative one or the integrative school. Integracyjny w przedszkolu ogólnodostępnym bądź w szkole ogólnodostępnej i w tych oddziałach liczba dzieci nie może przekraczać więcej niż 20. W tej liczbie nie może... Amount of kids cannot be bigger than 20. Że w trakcie roku szkolnego można liczbę including 5 students of a certain disabilities. Dzieci z tych oddziałów uzyskały w trakcie roku szkolnego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność. Wówczas za zgodą oczywiście organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rodziców dzieci i uczniów. Przepisy, które weszły w marcu. During the school year, there is a possibility of hiring the amount of students, but not more than 2 during the school year after certain procedure, after getting the permission and opinion, parents and students. Uzyskali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i może być tutaj zwiększona dodatkowo o 2 osoby, czy o 2 dzieci, czy uczniów będących obywatelami Ukrainy, ale muszą to być dzieci niepełnosprawne. So there is a possibility to raise the amount of kids with disabilities, but they need to be disabled kids from Ukraine. Zorganizowana niż w integracyjnych. Tutaj przepisy jasno określają, w jakim oddziale dla dzieci z jakimi niepełnosprawnościami
And there are specific law regulations about kindergartens and the special kindergartens. Dzieci niepełnosprawne, będące obywatelami Ukrainy i nie więcej niż dwoje tych dzieci do konkretnego oddziału z konkretną niepełnosprawnością, które tutaj są wymienione. So there is a list of certain disabilities, and there cannot be more than 2 kids from listed disabilities to each kindergarten. Określają jasno, jaka liczba dzieci może być w tych oddziałach, czy dla jakiej liczby dzieci takie oddziały mogą być tworzone. I w tym roku szkolnym również do tych oddziałów może trafić dzieci niepełnosprawnych będących obywatelami of schools with special disabilities, and this is also amount of 2 disabled kids from Ukraine for certain education level. Nie może przekraczać tych, które obowiązują dla danego oddziału. But the amount of students cannot be bigger than shown on the screen. Podstawowej specjalnej również może zostać zwiększona nie więcej niż o 2 dzieci The niepełnosprawnych. primary special school and the higher special school also cannot be different than 2 additional students being Ukrainian citizens. Przepisy również określają, jaka liczba dzieci przypada na opiekę, do opieki przez jednego nauczyciela. Jeśli chodzi o szkoły ogólnodostępne, takie gdzie There is naturally a regulation how many teachers tam, gdzie mamy do czynienia z uczniami should take care of a certain amount of kids. So the szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi. primary school, not more than 25 kids under odpowiada liczbie uczniów 1 teacher. szkoły specjalnej, czyli tutaj się cofnę o 2 slajdy. Tu jest mowa o tych oddziałach, tak? W zależności również od danej niepełnosprawności dzieci, dla których ten oddział jest tworzony i tak samo również jest, jeśli chodzi o opiekę świetlicową. I w tych poszczególnych rodzajach placówek liczba dzieci niepełnosprawnych może być zwiększona nie więcej niż o 2 dzieci pochodzących z Ukrainy, a gdy mówimy o zajęciach świetlicowych w takiej szkole ogólnodostępnej, podstawowej, tutaj liczba dzieci nie może się zwiększyć więcej niż o 4 uczniów. So during the primary school, there might be 4 kids additional, and for special schools, there might be 1 additional kid. Do realizacji czy do spełniania obowiązku przedszkolnego czy obowiązku szkoły czy nauki poza szkołą czy poza przedszkolem. Natomiast przepis ten nie dotyczy uczniów czy dzieci będących obywatelami Ukrainy. Tutaj na slajdzie zawarłam przepisy, które regulują takie bardzo ważne daty dla uczniów, którzy są... Here on the slide, I've marked the very important dates for students. Maturzyści, ale również uczniowie, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu zawodowego. Also from the primary school, from the graduation, and for students from the schools of first degree. Chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego czy egzaminu zawodowego, bądź wyboru języka. And they need to declare. Terminy, one już są praktycznie za chwilę.
bo mamy 11 kwietnia, 31 marca i certain documents that they will take a final exam. ponieważ dyrektor na tej So there is April, March for those students. Warunków przeprowadzania egzaminu czy form takiego egzaminu. I do 28 marca And until 28th of March, egzaminacyjnej musi ogłosić informacje, w jaki sposób te egzaminy będą przeprowadzane, czyli director of the commission, so the school needs to announce the form of final examination for students. Dyrektorzy po ogłoszeniu tych informacji o sposobie organizacji egzaminów przekazują do dyrektora, do okręgowych komisji. And the primary school director gives the list of students until 15th of April. Przepisy z marca również mówią o tym, że minister może określić w rozporządzeniu organizację kształcenia, wychowania, opieki dzieci i młodzieży, którzy są obywatelami Ukrainy. Przepisy, które dotyczyć będą oceniania, klasyfikowania czy promowania. Natomiast na dzień dzisiejszy takich przepisów jeszcze nie mamy. Być może zostaną ogłoszone, natomiast na razie nie wiemy kiedy i czy i w jakiej formie, ale to wiemy, że może się zmienić w każdej chwili. Tutaj jeszcze są możliwości, jeśli chodzi o też taką opiekę dla dzieci, w tych najmłodszych. Można utworzyć żłobek lub klub. This is the information about the creating form of daily care for kids up to third year of life, and there is a possibility to create a mini club for kids. I w momencie, kiedy dzieci czy uczniowie, którzy pobierają naukę w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli continuing studying in online form. So if the student of Ukrainian school is continuing school on Ukrainian platform, doesn't need to start the Polish school, but it's important to give the knowledge to the school system in Poland. I w momencie, kiedy ten obowiązek nie jest dopełniony, również przez rodziców dzieci niepełnoletnich, wówczas są wyciągane konsekwencje administracyjne, więc warto o tym też tutaj pamiętać, czy podpowiadać rodzicom, czy uczniom, którzy kontynuują kształcenie w formie zdalnej, żeby takie oświadczenie. So it's also important to remind to Ukrainian parents, to remind them that they are obliged to fulfill that obligation because of important consequence of not informing school about continuing knowledge. Myślę, że biorąc pod uwagę dzieci z Ukrainy, warto takie zespoły utworzyć, chociażby This is information about creating supportive team of teachers to organize help and education for kids from Ukraine.
również zespół do spraw realizacji programu nauczania, czy również też do współpracy z rodzicami uczniów. Myślę, że to też będzie The team to realize the certain teaching programs and to cooperate with parents and to set the certain rules of grading students during z Ukrainy, czy sam system oceniania. Tak, zbliżając się ku końcowi, podsuwam tutaj dla osób, które byłyby zainteresowane I'd like to show you języka polskiego imienia Mikołaja Reja. Udostępniła takie materiały few hints the foundations supportive culture and the way of teaching Polish and maths, and materials are in double languages, Polish and Ukrainian. And I think it's worth to take a look, especially for teachers who are preparing materials to work with the kids. I think it's important to remember that all kids, they have a right to education. And to kids, it's important to remember that school can give them a certain feeling of safety and stability. We need to observe what those kids really need. They need contact and support, emotional support. And in back of our heads, we should remember that part of those refugees will stay with us, and they will use our educational system for longer.